Druga część pierwszej sesji kampanii Ashanu, moi drodzy. Przejdziemy sobie do postaci Karoliny. Zjadłaś już gulasz? W takim razie chciałabym odnieść jakby naczynia w wyznaczone miejsce, jeżeli takie jest. Mniej więcej tak. Co prawda ta kobieta na ogół zbiera i łapiesz ją tak w połowie drodze. O, kochanienka, ja zabieram te talerze, to daj mi je. Proszę bardzo. Bierze od ciebie. Jak smakowało? Było przepyszne. To dobrze. A mąż gotuje. Proszę w takim razie przekazać, że to było najlepsze, co jadłam przez ostatnie, no na pewno tydzień. Przekażę. Dziękuję. Dziękuję. Żeby ci powiedzieć, ona ma tak z 1,75 m, a jej mąż ma z 1,10 m. Okej. Żeby dać wam skalę. Dobrze, co robisz dalej? Jest cały czas trochę ludzi, tam raczej szybciej skończyłaś. Byłaś głodna po podróży. Chciałabym zebrać swoje rzeczy i jakby wyciągnąć mój bukłak z torby, napić się tam resztek wody i chciałabym wyjść, rozejrzeć się za jakąś tablicą ogłoszeniową, tudzież tawerną. Okej. Tablica znajduje się na środku, mniej więcej przed wejściem do strefy handlowej. Informacje na niej są takie, jak powiedziałem. Czy potrzebujesz powtórzenia tych informacji, żeby sobie utrwalić, czy nie? Nie, myślę, że po prostu udam się od razu w takim razie do tawerny. Okej. Jak tam wspominałem, tam była to z pszenicą, z nocnym stróżem, z kupem zębów i eliksirami i tą tawerną. Tak mówię tylko po prostu, żeby wam się utrwaliło, bo nie mamy tego przed twarzą. Widzisz na środku oczywiście jeszcze małego chłopca, gdzieś około 11 lat, z tymi pergaminami, z informacjami, niczym gazeta wręcz, z zapiskami. Wykrzykuje: dowiedzcie się, drodzy państwo, o tym, co dzieje się w królestwie, tylko sztuka złota za tak ważne informacje. Dodatkowo on ma na sobie taką, nazwałbym to takim troszeczkę średniowiecznym kaszkiecikiem, jeżeli chodzi o taką czapkę po prostu materiałową. Ma przepaskę na oczy czarną i jest ślepy. Ewidentnie. Okej, podejdę do niego. Witaj! Obraca się w twoją stronę, posługując się zmysłem pewnie. Czy panienka chce kupić? Chciałabym. A właściwie o czym piszą? Ale nie mogę powiedzieć, bo inaczej nie mam po co tego sprzedawać. No tak, masz rację. Ujmuję jego dłoń i wręczam mu sztukę złota. On ci podaje. Proszę, Dziękuję bardzo. Miłego dnia. miłego dnia. I zaraz ci pokażę, co jest napisane na tym. Tymczasem, gdzie się kierujesz? Dalej do tawerny. W międzyczasie czytam to sobie. Czy chcesz, żeby te informacje pozostały tajne na tym, co jest, czy mam je przeczytać na głos? Możesz je przeczytać. Dobrze, zatem. Pierwsza informacja dotyczy na temat święta życia. Elficka społeczność zbliża się do swojego najważniejszego święta, celebrując pokój.
Wydarzenie będzie to miało mniej więcej za 18 dni, kiedy się rozpocznie miesiąc szmaragdowej pieśni, czyli 4. miesiąc w tym świecie. Ten świat jest podzielony również na 12 miesięcy, tak jak nasz ludzki. Druga wiadomość to jest niepokój w księstwie Kruka. Jak wskazują wiadomości, między orkami i ludźmi na północy kraju dochodzi do spięć. Stracono parę wagonów z towarami i są poniesione parę śmierci ludzi, bo o to się martwią oczywiście. Trzecia informacja, powiększenie imperium. Pomimo iż miasta Sorfigal i Stonehelm autonomicznie są oddzielone, chodzą pogłoski, iż książę Nikolaj miałby dyplomatycznie prowadzić dyskusję w tej kwestii. W artykule jest też napisane, że Listmur też jest obiektem zainteresowań imperium. To są wszystkie wiadomości. Interesujące. Zwijam pergamin i chowam go do małej torby. Okej, dobra. Otwierasz drzwi do tego, widzisz jakąś starą babkę, jakąś ciemną postać i drugą bardzo wysoką, definitywnie orka, a drugi nie wiadomo czym jest. I tak sprytnie sobie przejdę do Lloyda. Lloydzie, gdzie ty idziesz? Ja też zawędrowałem po wyjściu od farmera do tablicy ogłoszeniowej, gdzie po przeczytaniu zwróciła moją uwagę wzmianka o tawernie. No, myślę, że mógłbym coś tam zjeść czy coś. Nie wiem. Więc kieruję tam się. Że mniej więcej wszyscy spotykacie się prawie w tym samym czasie. Przed tobą widzisz niską osobę. Jakąś kobietę. Babka z budynku tawerny. I jeszcze w międzyczasie pomiędzy postacią Karoliny oraz twoją przepycha się ciemnoskóry mężczyzna bez prawej ręki, gdzieś uciętej przy łokciu, z krótkimi czarnymi włosami, właściwie tatuażem na twarzy, takim troszeczkę tribalem, dosyć lekko pomarszczonym, gdzieś koło 50. Ciężko powiedzieć po jego ciemniejszej karnacji. Niesie taką po prostu dużą skrzynię drewnianą. Przytrzymuje głową i swoim ramieniem ją obejmuje. Przepraszam. I wchodzi w drzwi. Wchodzę do środka. Teraz już tak, żeby już nie tarasować nikomu drogi, jakby chciał wejść. Okej. Przepychasz się przez to przed postacią, która stoi przed tobą, czyli postacią... No Bardzo przepraszam. Jak kiedy się między nią przepycham, to bardzo przepraszam. I jak już przejdę, to podchodzę do kontuaru, do lady. Dzień dobry. Czy można tutaj coś dostać do jedzenia? Ale nawiało ich wszystkich. Nie, tutaj nie można dostać nic do jedzenia, to jest myląca nazwa. Ale i tak się przydaje, bo więcej ludzi przychodzi niż tak o. No rzeczywiście, gdyby
nie wiedział, nie przyszedłbym tutaj. Co więc tutaj jest? Co się tutaj znajduje? Co się więc tutaj znajduje? Tutaj można dostać fajne zlecenie, dobrze płatne, niestety niebezpieczne. Więc Klecho, możliwe, że pomyliłeś świątynię. Aż tak tu widać, że jestem duchownym? Wypisz, wymaluj. Można powiedzieć, że śmierdzi tym od ciebie na kilometr. Widzę, że tutaj nie zrobiłem zbyt dobrego pierwszego wrażenia. No dobrze. Jak? Myślę, że nadszedł czas na ten moment, na który wszyscy czekaliśmy, tutaj zebrani. Sprytnie próbujemy przeczekać ten moment. Opiszcie wygląd swoich postaci. O, może ja zacznę, skoro mamy taką kolejność. Widzicie orka, który ma 2 metry wzrostu, jest szeroki jak szafa. Wiadomo, brązowa skóra. Ma długie czarne włosy, które są związane w bardzo misterny warkocz. A dokładniej, w połowie tego warkocza jest wpleciona żelazna obręcz, natomiast na końcu samego warkocza ma doczepiony ostry kawałek metalu. Ten warkocz jest mniej więcej gdzieś do jego łopatek, może ciut dłuższy. Ma brązowe oczy oraz kolczyki w uszach i dość spore kły. Większość ciała, które widzicie, które nie jest okryte zbroją, ma w bliznach mniejszych lub większych. Natomiast co nosi na sobie? Ma parę bransoletek na przedramieniach. Ma skórzane spodnie oraz buty, też ze skóry. Futrzaną kamizelkę. Natomiast jeśli chodzi o takie metalowe części, jakby bardziej zbroi, to ma koszulkę kolczą, takie rękawice płytowe, ale widać, że to nie jest faktycznie jakby część płytowej zbroi, tylko jego jakby wykonanie tego. Jeden metalowy naramiennik na prawym ramieniu, taki dość spory, na którym widzieliście, że opierał sobie miecz. Oraz takie stalowe nogawice do kolan. No i przy sobie oczywiście ma wielki dwuręczny miecz. I wygląda bardzo nieprzyjaźnie z wyglądu. W takim bądź razie ja jestem następny w kolejce. Widzicie elfa, aczkolwiek coś jest nie tak. Jego skóra nie jest kremowa, blada. Jest natomiast, można by powiedzieć, spalona. Bardzo ciemny brąz. Na twarzy posiada białe, namalowane wzory farbą, prawdopodobnie jakąś naturalnego pochodzenia. Wyglądające trochę jak pioruny, ale mniej takie... Nie wiem, jak to określić. Powiedzmy pioruny. W uszach ma kolczyki, natomiast w dolnej wardze posiada jeden kolczyk na samym środku. Na głowie posiada gęste czarne włosy, które ma wygolone po bokach, natomiast resztę splecioną ma w bardzo dobrze spleciony warkocz, który też jest bardzo gęsty, tak samo jak jego włosy. Ubrany jest w zbroję z ścierkowej skóry, spod której wystaje biała lniana koszula, posiadająca na bokach ramion niebieskie wzory przypominające trochę fale. Na samym dole nosi skórzane trzewiki, w które włożone ma swoje bardzo szerokie nogawki od brązowych spodni. Jego oręż składa się z puklerza, który nosi przy ramieniu, oraz siekiery gdzieś wrzuconej w pas.
ale ogólnie z wyglądu nie wydaje się na super umięśnionego, a zarazem też nie jakoś super wielkiego, ponieważ ma niecałe 190 cm wzrostu. Okej, więc następna w kolejce będę ja. Widzicie przed sobą krasnoluda. Chociaż jest dosyć wysoka jak na krasnoludkę, ponieważ mam 1,30 m. Jest wiadomo, krępa, jest rudowłosa, ma takie grube włosy, pięte w warkocz. Ma złote oczy, ma piegi, ma również ledwo widoczną bliznę na prawym policzku. Jej ubranie jest obecnie w kolorze czarno-złotym. Ma taką czarną suknię ze złotymi elementami i taką. Do tego ma takie czarne futro z wilka. Szaro-białe w zasadzie, nie czarne. Przed krasnoludkę przepchnął się człowiek o włosach koloru złotego, z niebieskimi oczami, smukłym nosem. Twarz wygląda troszkę jakby była w kształcie trójkąta. Nosi obszerne, białe ubrania, które maskują jego sylwetkę. Ma kaptur, który aktualnie jest zdjęty i widać, że ma jakiś naszyjnik medalny, jakiś rzemyk na szyi, ale jego zawartość jest schowana pod szatami. Uśmiecha się. Uśmiecha się miło, mimo nawet zostanie nazwanym klechą w tym momencie. Czy opisałeś swój ubiór? Tak, powiedziałem, że mam białe, obszerne szaty. Aha, no bo nie wiedziałem, czy te dodatki w sumie też. No dobra. Jezu, ile tutaj nawiało. Co wyście wszyscy? Wszyscy za złotem, co? Bieda w królestwie. Nikomu na roli się nie chce chodzić. Skądś trzeba brać pieniądze na podróżowanie. Cała drużyna, ma drużyna. Drużyna? Starsza pani mówiła, że lepiej w drużynie niż samemu. A, No masz chyba, na że myśli... zajmujecie się zabijaniem jakimś po cichu kogoś, no to czasem lepiej pójść samemu. Nie, myślę, że to nie jest na pewno, przynajmniej w moich celach, chodzenie i zabijanie tutaj kogokolwiek. Zdziwisz się, chłopczyku. Jakiego rodzaju pracę pani tutaj... Jakiego rodzaju pracę pani tutaj oferuje? Czym jesteście zainteresowani? Jest kwestia ochrony jednej osoby, która się chce przedostać. To jest kwestia zabójstwa. Jest co robić.
Myślę, że kwestia ochrony brzmiała dobrze. Zgadzam się z moją przedmówczynią. Lepsze to niż zabójstwo. Nie chodzi o to, żebyście zabijali, tylko ktoś został zabity. Jeden z ważnych handlarzy. I Bardzo przykro. na czym polegałaby nasza praca? Znaleźć tą osobę? Oj, mówiłam, że nie do końca. Wszystko. W sensie Jak tam znaleźć... broniłeś te osoby, to tam. Miałeś jakiś szytak? Coś na głowie? Nie dostałem za mocno w głowę, ale dziękuję za zmartwienia. O, masz kokosy. Słucham? I tak trochę zakrywam swoją torbę. A kto pyta? Poszedł sobie. A, Ugar uważa, że jeśli nowi w Talongard nie ma kogo szukać, nie znać nikogo. Ty chyba nie za dobrze mówisz po powszechnemu, co? Ugaru bardzo dobrze mówi po powszechnemu. Tylko po co? Ciężko. Za dużo Myślę- czasu się zużywa. Myślę, że mogę tutaj służyć za tłumacza. I teraz w języku orczym zwracam się do Ukharu. Powiedz mi, co chciałbyś powiedzieć, a ja przekażę to. Jeśli będzie łatwo. Ur Anaka Isnanapul. W skrócie powiedziałem ci, spokojnie poradzę sobie po powszechnemu, nie musisz mi pomagać, biało szaty. I co powiedział? Dziękował za... Ukaru powiedział, że nie potrzebuje pomocy. Zna Tego chłopaka możecie zostawić, bo on jest kapłanem chyba Elrata. To będziecie mieli tutaj łatwo. Niestety nie jestem... Cofam moje słowa. Jestem tylko drobnym wyznawcą Aszy w tym świecie. To tak jak była mowa, mówiła pani o obronie. Myślę, że chyba już większość z nas się zgodziła, że to by nas najbardziej interesowało. Gdzie mielibyśmy spotkać tego jegomościa? Jaka jest płaca? Płaca to 100 sztuk złota. Na Każdy- głowę? Nie, do podziału. Wiesz chłopie, ile się tam u ciebie zarabia? Bo u nas chłop pańszczyźniany to 36 sztuk złota za oranie pola dzień i noc dostaje za miesiąc. No ale miła pani, tutaj jest ryzyko zawodowe. Ale to nie ze mną się targujesz, nie rozumiesz. Ja nie ustalam, tylko ja dostaję pewną kwotę na to. Rozumiem. Myślę, że można nazwać panią pośrednikiem. Bardzo prosta sprawa, jakaś dziewczyna chce przejechać po prostu do Stonehelmu, więc nic więcej. Takie wolne Nie. miasto. Wy pewnie nie wiecie, takie wolne miasto na wschód stąd. Południowy wschód. Nie brzmi ciężko. W Ukaru takim- uważa, że to dobra praca. A ja A jestem... Wikti opierunek? Nie. Możecie się przespać tutaj. Na górze są pokoje. Ale to musicie wypełnić najpierw dokumenty. To ja jeszcze, będąc ciekawskim, spytam się o drugą robotę znalezienia tego zabójcy. Ile jest płaca i czy mamy jakieś wskazówki? Płaca jest zależna. A chodzi o to, że zginął jeden kupiec, ale nic nie zostało mu skradzione.
Nie jest to wielki kupiec, który byłby niesamowicie znany tutaj. Sprzedawał właściwie głównie jakieś artefakty i inne. Towar został, kupca nie ma. 80 sztuk złota. Płaca jest. Nie za zabicie osoby, ale złamanie chociażby. Drodzy zgromadzeni, myślę, że powinniśmy, jeśli planujemy, nie wiem w ogóle jak się tutaj wybraliśmy. Chciałabym się zgłosić do ochrony. Patrzę na tą kobietę. Trzeba wypełnić dokumenty. Ale dobrze. Wyglądasz hardo, dziewoja. Żeby Haru pani wiedziała. też do ochrony. Jak wszyscy, to wszyscy. Ja też się zgłaszam do ochrony. Czy ciebie? Pokazuję palcem na postać Kajetana. Czy takich jak ty, złą mroczne elfy? Nie, mroczne elfy są jaśniejsze, on jest jakiś za ciemny. Nie musisz się bać. Nie jestem mrocznym elfem. Haru Jestem... myślał, że mroczny elf będzie ciemny. Mroczny elf jest jasny. Ukaru się nie mylił. Są ciemni, ale nie aż tak jak ja. Haru słyszał złe rzeczy o mrocznych elfach. A ty jesteś elfem. Tak. Tak. W sumie tak. Jesteś elfem? Mm, poniekąd. W głównej mierze zgadza się. Jestem. Jest długouchy, musi być. No czemu jesteś tak dziwny? Taki się urodziłem. W sensie ciemniejszy. Coś... Tam skąd pochodzę, wszyscy są tacy ciemniejsi. Jest więcej ciemnych elfów? Jak można się domyślić? Tak. Matka Ziemia może obdarowała go. I pozwólcie, że wam powiem. Wolałbym, gdybyście zwracali się do mnie po imieniu, a jeśli już macie się zwracać po mojej rasie, jestem Szaladynem. Elfem morza. Szaladinem. Jak już. Jak zwał, tak zwał. A To upływałem z waszymi kiedyś. czy go widzę, czy znowu sobie poszedł? Tak, przechodzi z kolejną skrzynką, więc jeżeli chcesz coś mu powiedzieć, to możesz. Skąd wiedziałeś, że to kokosy? Tutaj ludzie zazwyczaj nie wiedzą o tych rzeczach. Ja pochodzę z dzikich wysp. On też jest ciekawe. ciemniejszy? Ten, co przenosi skrzynkę. Okej. Tak, ale on jest człowiekiem, ewidentnie. W każdym Dużo bądź... was tu, ciemnych. Matka Ziemia chyba musi wam dawać jakieś błogosławieństwa. Czym Nie. morze jest? Ukaru nie był nigdy. Może? Jakby to wytłumaczyć najłatwiej Ukaru. Przepraszam, ja tutaj mam papierową robotę. Jeżeli się zgłaszacie, to się zgłaszajcie, bo znajdę osobę. Tak. Papiery. W każdym bądź razie Ukaru, może to bardzo dużo wody w jednym miejscu. Bardzo dużo. Widać taką Niewyobrażalnie. konsternację trochę na twarzy Ukaru. O. Niech i tak będzie. Bierze te Ukaru papiery. chce podpisać papiery. Szukam bohatera. Ukaru chce podpisać papiery. Dobrze. Ja będę zaraz za tobą. Ukaru umie pisać? Się podpisać. Wystarczy. Dobrze. Imię i nazwisko. Ukaru Ashawi. Macza pióro w kałamarzu. Profesja. Wojownik. A ja, Oseski mówią rycerz. jakaś herezja. Patrzy na ciebie. Zapisuje coś.
Czy jest świadomy, że ryzyko zawodowe skutkuje tym, że nie jesteście w stanie w żaden sposób żądać pieniędzy w zamian za to, że wzięliście od nas jakiekolwiek sprawę, która mogłaby szkodzić waszemu zdrowiu, życiu oraz duszy, przywiązania do gula, zamienienia w szkieleta lub zniszczenia ogólnego? A pani ma na myśli na zniszczeniu duszy. Synku, są tutaj sprawy, które się nawet magom nie śniły. Czy się zgadza? Jak tak, to podpis tutaj. A tutaj jest jeszcze 5 stron zasad pewnych, ogólnych, ale tu nie trzeba czytać, bo tam nic ważnego nie ma. Dobra, to po prostu biorę to pióro, nic nie mówiąc, i piszę takimi drukowanymi U, G, H, A, R, U. Ukaru podpisał. No, kto kolejny? Chyba ja jestem następny. No to Czarusie, podpisuj się. A najpierw nie było imię i tak No dalej? jak imię? Ruven Tak. Loratris. Wyglądasz jak Czaruś. Słucham? Jak Czaruś. Wyglądasz mi na takiego Czarusia. Patrzy, przygląda się, uśmiecha się do ciebie, z zębami pokazuje. Jest niższa od ciebie oczywiście. Chyba Miło rozumiem. dokładnie. Bardzo mi było. Ruven Loratris. Loratis. Loratis, tak? Zgadza się. Loratis. Loratris. Po T jest jeszcze R. Loratris, no. Skreśla. Loratis. Profesja? Obrońca. Obrońca czego? Wojownik. Ludu. Czego Wojownik pani sobie napisał. życzy. No. Podpisik. Zabiera to pióro i podpisuje się. Już dosyć dobrze pisze. Nie jest jakoś pisarsko, ale jest tak, że się ktoś na pewno rozczyta. Te 4 strony. Mógłbym na chwilkę wziąć i może je przeczytać? Nie, mam tylko jedną kopię. Zbierać ci. No, to gdzie się trzeba podpisać? Nie mamy żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak chorujecie, to chorujecie, nie przynosicie niczego tutaj. Tutaj się trzeba podpisać. Imię, Agris. nazwisko. Agris. Agris. Fantastyczne nazwisko. Profesja? Nazwijmy to barbarzyńcą. O, za moich czasów, jak machałam toporem. Śmiejesz się, orku? Jeszcze teraz pewnie bym dała radę na łapę cię pokonać. Może spróbować. Ukaru zawsze chętny. Zawsze jestem gotowa. Mierzę ją wzrokiem, tak wiesz. Podpisz się, krasnoludko. Podpisuję się. Ten siada do stołu na tym małym krzesełku, wystawia swoją taką starszą rękę. No dawaj, pokaż mi, na co cię stać. No to ja też wystawiam moją prawą rękę z naramiennikiem. Czy jest pani tego pewna? Tak, jestem pewna, dziecko, co ja w życiu widziałam, to ty byś w życiu nie wiedział, choć ty to możesz stary być w sumie, jak ja. Ile masz lat? Właśnie, ile macie lat? Podpunktu nie zapisałam. 76. A, to jesteś... jesteś... mój rocznik, dokładnie. Jeszcze moglibyśmy potańcować, co, Czarusiu? Może przy innej okazji, ale dziękuję bardzo za propozycję. Zapamiętam twoją propozycję. Mój stary umarł już z 5-6 lat temu, ale jeszcze do grobu się nie wybieram, więc będziemy mieli okazję uderzyć na małe rendezvous, Czarusiu. I tymczasem, orku, dawaj. Pokaż mi, na co cię stać. Zobaczymy, co tam masz w tej łapie. Czy jesteś jak wszyscy taki mierny. To jest rzut na siłę.
dochodzi twoja atletyka, jeżeli Okej, właśnie, miałem ją się masz. zapytać, czy tak. I nie mam. Cholera, nie mam. Okej, siła. Tyk, tak? Ups. To jest 20. 26. Więc, z trudem dużym, ale jednak kładzie ci rękę. No, to pokazałem wam, o co chodzi. Mniej więcej macie obraz, że nie jestem małą, biedną staruszką. Umiem o siebie zadbać. Jak twoje imię? Krystyna. Opieram ramię na Ugaru i szepczę mu do ucha. Krystyna Silnoręka. Ukaru zapamięta. Dałeś jej fory? W sensie... Nie na... Tak, chciałby. Honororka nie pozwala dawać forów. Ukaru Jestem przystają. Krystyna Galimatias. Czy ja byłbym w stanie jeszcze odwołać tą obietnicę tańca? Nie. Dobrze. Kiedyś zatańczymy. Szaladinie. Czarusiu. No, a ty, kapłanie Aszy. Ale chyba nie tego mrocznego aspektu. Uważajcie, bo on może potem jakichś nieumarłych przywoływać. Nie. Zupełnie nie w tym kierunku. Nazywam się Lloyd. Więc... jeśli No, pani pozwoli- Lloyd. Powiedz mi swoje imię, nazwisko. Nie wystarczy Macza Lloyd? patrzy na ciebie ostrym wzrokiem. Nie wystarczy tajem. Lloyd? To... Tajemniczość. Potem wam w banku nie wypłacą. Żaden z was nie wie, co to znaczy. Lloyd, jak? Lawrence. Lloyd Lawrence. Profesja? Kapłan, dobra, nieważne. Wiek? Już 24 lata chodzę po tym świecie. Fantastycznie. Oby jak najwięcej. 100 lat, hip hip hura. Dziękuję Czy bardzo. proszę o podpis. Biorę, Osesek 24 wiosny. podpisuję. Uśmiecha się do ciebie bardzo szeroko. Czy są jakieś przewlekłe choroby u was, o których powinniśmy wiedzieć w razie czego? Lepiej powiedzieć teraz niż... A w czym miałoby to pomóc? Czy są jakieś przewlekłe choroby, o których powinniśmy wiedzieć? Zawsze można złapać za siekierę i rąbać drewka. Słyszałem, że ostatnio zaczęli płacić pół sztuki złota za godzinę. Ukaru nie chory. Nigdy nie był. Tylko rany. Ja mam zdrów jak ryba. Ja również zdrowsza być nie mogę. Mi się zdarza niestety okresowo kaszleć. Kaszle ci się zdarza? Bobiku, poklepać cię po pleckach? Wolałem o tym wspomnieć, na wszelki wypadek. O, kaszelek, oj. A miałeś mieć przeziębienie? Wtedy Szczerze, trzeba chuj. termometr w pupkę wsadzić. Znam się na tym. Znasz się na tym. No tak, ekspert to sam się potrafi uleczyć, tak? Lekarz sam się nie uleczy. Niestety. O, to nie widziałeś dobrych lekarzy. Może będziecie mieli okazję. Skąd przybywacie swoją drogą? To też jest potrzebne do wypełnienia dokumentu? Możecie mi powiedzieć, że jesteście nawet stąd, jeżeli was to tak bardzo chcecie zachować nutę tajemniczości. Ale gdzie Ukaru urodzon, czy skąd teraz przybywa? Gdzie urodzony?
w Ranarze. No. W takim Chyba, że nie razie- znają geografii, to te rzeczy gdzieś tam może mamy jakąś mapę. W takim razie ja niedokładnie mogę określić, ale pochodzę z wysp Zmierzchu. Żeby jest zmierzchu. Co żeś ty tygodnie spędził, żeby tu przypłynąć, co? Czarusiu? No, trochę czasu już minęło, odkąd podróżuję po kontynencie. No dobrze. A reszta? Jeśli wszyscy się tutaj dzielą, nie widzę powodu, dlaczego miałbym też nie powiedzieć. Jestem z Hammerfall. Summerfall. Niedaleko Kuźnia. Niedaleko jest Kuźnia. Zimy. Ciekawe. No to też kawałek zajechali. Co? Sławy szukają? Zupełnie nie. Personalnej vendetty. Kogo chcecie zabić? Już wysyłać Ce- wojska na kogoś? Cele Ukharu są szczytniejsze niż zemsta. Moje właściwie też. Przybywam z Grimheimu. Skoczona bym była, jakbyś przybywała z Airolanu. To by było zaskoczenie, ale nie tak duże, jak na przykład gdybym przybywała od Mrocznych Elfów. Też prawda. Chociaż zdarzali się tacy szaleni krasnoludzi, którzy mieli wyprane. A, to nie będę wam opowiadać. Bo jeszcze sikać w nocy będziecie ze strachu. Świeżaczki. Proszę mnie nie rozśmieszać. Oj tak. Oj tak. No dobrze. Przychodzi tam ten gość bez ręki. Jak dołączacie, to mogę wam dać troszeczkę piwa. Dobre, jęczmienne. O nie, znaczy... Krystyna, proszę, ulepszam swoje receptury. I ile by mnie kosztowało to piwo? Nic, przyjacielu. No, w takim razie spróbuję. Czemu nie? A ile dla tych, co nie są czarni? Mój drogi Ugaru, wątpię, żeby o to chodziło właśnie. Nie musisz być czarny, żeby napić się piwa, przyjacielu. Możemy się napić, bo jesteśmy pod tym samym sztandarem, przynajmniej na razie. To też wezmę jedno. Ma pan na myśli, że idzie pan z nami razem na tą ochronę? Nie, ja tutaj tylko sprzątam. A, Moja rozumiem. wojaczka się zakończyła z czasem, pokazuje na swój kikut. Ciężko tym wymachiwać szablą. Zamyślam się. Ukharu też może się napić. No to co, 4 kufle? Myślę, że poprosimy. Poprosimy. No i poszedł. Chciałbym to w takim razie usiąść przy stole jakimś. Że jesteście tutaj pierwszy raz, mogę wam powiedzieć, jakbyście czegokolwiek szukali. W sumie, jeśli mamy gdzieś wyróżyć, to warto byłoby skorzystać. Oczywiście nasza organizacja pobiera opłaty w wysokości 10% od każdej rzeczy, którą byście zrobili, która łączy się z naszą organizacją i została przez nią zlecona. To muszę was uprzedzić na start, bo niektórzy to wyrwi grosze i nie doceniają prawdziwej, ułożonej funkcji wykonywania tych rzeczy. Czyli ze 100 sztuk 10 dla Nie. nas. Nie w tym przypadku. Płatność będzie 110. Ogólna. My bierzemy 10, wy dostajecie 100. A, Rozumiecie czy nie rozumiecie? Rozumiemy, jak Rozumiemy. No. To jak mówię, na górze są pokoje, które nie są płatne, ale macie tam nie brudzić.
Tam jest tylko łóżko i mała bala z wodą i jedna szafeczka, więc nie ma niesamowitych wygód. Jeżeli chcecie większe pokoje, to możecie iść do Płaczącej Wierzby. Karczmarka nie najgorsza. Kucharz całkiem, chociaż mógłby użyć troszeczkę więcej przypraw niż tylko olejów i soli. Dziękujemy za możliwość skorzystania z... Dochodzi do was ten mężczyzna z kuflami już napełnionymi, tak połowa, nie? Takie drewniane kufle na zdrowie. To Dziękuję. jest taki kufel dla ludzi i tego typu wielkości istot? No, Czy jest trochę mały dla mnie? trochę. No dobra. Przyjacielu, pozwól, bo może proszę wybaczyć moją ciekawość, ale chciałbym się spytać, jak cię zwą? Jestem Kari. Kari. Imię. Kiedyś pływałem pod banderą nadgryzionego srebra, ale to było dawno. Pływają oni jeszcze nadal, czy zostaliście rozbici? Kto ich tam wie, przestałem się bawić w te rzeczy. Rozumiem. Czy Krystyna jeszcze została? No tak, jestem cały czas. Dobra, to chciałem do niej podejść na chwilę. Czy próbujecie tego piwa? Tak. Tak. Rzućcie sobie D20 -8. Wow. Ruwen, tobie smakuje wybitnie. Lloyd wypluwa to na podłogę, bo to jest zbyt... No cóż. Lloyd. Haru też nie smakuje. Jak w Agris- ranarze. Agris zniesie, ale Ruvenowi smakuje bardzo, o dziwo. Lloyd, jeśli to nie dla ciebie, ja chętnie za ciebie wypiję. Nie krępuj się. Proszę bardzo. Ja podziękuję. W takim razie wypijam też jego kufel. I ja chciałem podejść do Krystyny jeszcze. Krystyna wie, gdzie może stajnie macie, Przed południową bramą. ale czy wy, Krystyna, macie stajnie? Że my? Nie. Chłopie, wie ile za taką ziemię płacić trzeba? To tylko do miasta należy. A kiedy wyruszyć mamy? A co, już zebrani jesteście? Nie wiem, ale mój Szodoj przy bramie. Twój co? Szodoj, mój kompan, brat w walce. Innej raz. Czyli będzie nas 5. To dobrze. Szodoj liczy się jak dwóch. Masz cyrk podobno przyjeżdża za 2 tygodnie. A kiedy wyruszyć mogą? My. Możecie wyruszyć. Trzeba powiadomić tą dziewczynę. Nazywa się Anna Krad. Jest kapłanką Elrata i będzie jechała do Stonehelmu nawracać tych i lata. Trochę głupota, ale... Taką misję sobie pojechała. No i potrzebuje kogoś. O dziwo większą obstawę niż... Słyszałeś, białoszaty? Będzie was dwóch. I gdzie ją znajdziemy? Tak. Trzeba będzie jej powiedzieć, że ktoś się znalazł, bo czeka już dziewczyna z 2 dni. W świątyni Elrata najłatwiej będzie ją znaleźć. Pewnie jeszcze dzisiaj tam może być. A jak nie, to dzisiaj pójdzie, ktoś powie jej. I myślę, że można jutro wyruszać z samego świtu.
A jak nie, to można za dzień wyruszyć. Jeżeli potrzebujecie zaznajomić się z miastem. A Wyruszymy. czy Chyba. dostaniemy jakiś powóz, czy będzie to raczej droga na nogach? Chyba jakiś powóz. Chyba jakiś tam powóz ma, no to przecież nie będziecie pieszo szli aż do samego Strundhelmu. To byłaby podróż na pewno. Taka na piechotę. To co tak stoicie, jak wryci w ziemię? Wędy My- się zamieniacie? My się siedzimy, bo tylko Ukuru podszedł do Krystyny. Pukaru. Białoszaty. Mm. Nie no, żadne z was nie siedzi. Miasto. Nie, wszyscy Mm. stoicie. No Nikt nie, no mówi, że siada. ja mówiłem, że siadam. Ty magicznie dzięki magii RPG stałeś. Bolą cię już nogi. Nie no, żartuję. No to co wy tak tu siedzicie? Zamiatać. To co, na jutro ma być ta dziewczyna, czy na pojutrze? Jak sądzicie? Myślę, że możemy już jutro. Garu się zgadza z Białoszatem. Pasuje. Mi też pasuje, ja nie mam nic innego do zrobienia w tym mieście. Białoszaty. Prowadź. Ale gdzie? Do No to- świątyni. Ale on nie wie, gdzie świątynia pewnie. Jestem z nowy w tym Białoszatem. mieście. Na prawo, od strony tej transportowej dzielnicy jest mniejszy kościół Elerata. I tam ją znajdziemy. Rozumiem. No, prawdopodobnie. Albo jest w sumie, może być też w handlowej, bo kapłani mogą tam wchodzić. No to udamy się, powiemy jej o tym, że godziliśmy się wykonać robotę i wrócimy tu później, jak sądzicie? Może być. Czemu nie? Tylko Orku, ty lepiej nie idź. Tak twarzą. To jest straszne pewnie dla takiej dziewczyny. To białogłowa jest mała, drobna. Orka pewnie w życiu nie widziała, albo ojciec jej mówił, o orkowie to straszni, bo cały czas chcą zniszczyć imperium, więc Oseski boją się Ukaru. może jakiś makijaż. Tutaj. Ja mogę ci zrobić jakiś ładny. Myślę, że Mani. nawet makijaż nie pomoże. Ukaru zostanie tutaj. Tu? Bo pójdzie zajrzeć do Shodoja. Rób ta, co chce ta. Bierze te wszystkie dokumenty, zamyka w taką drewnianą teczkę, siada sobie i popija sobie jakiś napar z ziół. No i jak tam piwo? Przychodzi... Jak w Ranarze. To dobre czy niedobre? Zależy. Tam Krystyna jeszcze, wiecie, za tego kątu. Jak szczyny! Silna ręka trochę mówi prawdę. No, to Dla nic, mnie było- przyjacielu. Mam czas, żeby to dopracować. Dla mnie było przepyszne. O, koneser z wysp. I to rozumiem. Było interesujące, znośne. Myślę, że mocne. Byłoby to bardzo mocnym wyrażeniem w tym momencie. Mocne kopnięcie. Mocne kopnięcie. Nie no, w porządku. Nie ma się co przejmować. Urazy z tego nie będę mieć. Trzeba dopracować. Może lepszych miel. Nie wchodzi tam w takich schodkach.
No dobra, co chcecie robić dalej? Macie załatwione, macie podpisane. No, chyba ruszamy pod tą świątynię. Ja z nimi, ale gdzieś tam, nie wiem, po drodze może znajdę coś ciekawszego, żeby nie stać po prostu. Ja chciałbym, idąc też razem z moimi kompanami do świątyni, rozglądać się za stoiskami, gdzie mogę znaleźć jakąś torbę podróżną. Ponieważ raczej może się przydać, w końcu będzie to dłuższa podróż. Ja w tym czasie tego przejścia jeszcze chciałem porozmawiać Z kim? z towarzyszami nowymi. Ze O. wszystkimi. W międzyczasie, jak wychodzicie, przypycha się koło was mężczyzna. Taką kozią brudką, trochę wąsem, w czarnym takim kapeluszu z dosyć szerokim rondem, w takiej jakby trochę marynarce, z takim naszyjnikiem, wiecie, z czarnym jednorożcem i z laską taką czarną. Przechodzi koło was, podnosi kapeluszek i przyciska się dalej. Ej, uważaj jak chodzisz. Za grosz kultury w tym mieście nie mają. Najpierw ten kapłan się przepycha, teraz tamten. Czarny kapłan. Zła wieść. Jak czarny kruk. Dodatkowo, Lloyd, Mhm. widzisz, zauważysz pod swoimi stopami widzisz tego kurczaka. To jest dokładnie ten kurczak, którego miałeś w rękach. Schylam się po niego, podnoszę. O, ale jak to? Czy my to też widzimy? Nie no tak, jak najbardziej. Ososek znalazł obiad. Zupełnie nie o to chodzi. Tylko... Ja... Nie rozumiem, co się dzieje. No, kurczak stanął ci przy nogach, czego nie rozumieć. Miałem w rękach to zwierzę kilka godzin temu i odstawiłem je do... Chwila, kurczak. Mógłbyś go, wiesz, i widzicie jak odsuwa się Ruwen zdecydowanie. Mógłbyś go zabrać gdzieś, nie wiem, na przykład do rzeźni? Nawet mogę tu i teraz przyrządzić. Wy mówicie, to nie jest moje zwierzę. O obiad. Nie obchodzi mnie, kogo jest to zwierzę. Zabierz je, proszę. Chyba... Momentalnie widać na twarzy Ruwena przerażenie, jak widzi tego kurczaka. Jeszcze w życiu czegoś takiego nie widzieliście, a on się faktycznie boi kurczaka. Czy elfy boją się ptactwa? Nie boję się ptactwa, ale wolę przy nim nie przebywać. Pot na twoim czole mówi co innego. Przecieram sobie czoło. Nie, wcale nie. Proszę po prostu... Może jestem po prostu bardzo głodny, ale proszę go zabrać, jak najszybciej, najlepiej. Karol też głodny. Już. Głaszczę go trochę po tych piórach, tego kurczaka. Krasnoludka. Ugaru, ty jesteś silny. Możesz mu skręcić kark. Ani mi się waż. Broczenie rąk w krwi jest złe. Ale to tylko kurza krew. To wciąż dziecko Matki Ziemi. Karol zjada, Odniosę je. ale nie zabija. Odniosę je tam, gdzie jest jego miejsce. Ruwen, zauważasz, że Agrys ci się bardzo uważnie przygląda.
Odwzajemniam przyglądanie i... Co? Coś nie pasuje? Ten poprzedni elf, z którym kręciłam, nie wydawał się bać kurczaków. Ym, To coś naturalnego u was przez kolor skóry, czy... O, słabość czarnych elfów, ptactwo. Nie. Ptactwo lubię, nie lubię tego czegoś, co się nazywa kurczakami. Nie jest to raczej elfie, tylko raczej moje. Wolisz mięso ze świń. Albo bawołów. Nie, wolę mięso z czegoś, co przebywa większość życia we wodzie. Ryba. Zgadza się. Ale nie z tego. Lloyd, weź to odnieść, proszę, teraz, już, najszybciej, jak najlepiej. Dobrze, poczekajcie na mnie chwilę. Zaraz wrócę. I bardzo szybko staram się z tym kurczakiem pod pachą pójść na targ, tam gdzie widziałem wcześniej. On cię dziobie w rękę. Hej, o co chodzi? O, Sesek. Uciekł sobie Adam. Właściwie byłam niedawno w karczmie, mogę cię zaprowadzić. Zabieram go. Jak się zowiesz, krasnoludko? Jeszcze raz. Agris. Ukaru. Ashawi. Z Wyciągam. rodu Ashawich. Staję na palcach, wyciągając do ciebie rękę. Zniżam się lekko. Podaję rękę. Kopię cię w kostkę. Czemu się zniżasz? To mi By uwładź. dosięgnąć. Dosięgniesz i bez tego. Wyprostuj się. Pracowałem z twoim ludem. Wyprostuj się. Może prostuję się na pełne moje 2 metry. I ponownie wyciągam rękę. To dobrze, spróbuję jej podać, nie wiem czy dosięgnie. Chyba tak. Kurewsko ma silny uścisk. Pani krasnoludka Agris. Pracowałem z twoim ludem. Hardy. Wykuwali broń. Willistmur. O, propos wykuwania broni, ja mam wiele pytań do Agris. Jeśli oczywiście byłabyś na tyle miła, żeby na nie odpowiedzieć. Elfie, ty też kowal? Zgadza się. Po ojcu. Ukaru też. Kowal. Willistmur. Krasnoludami. No proszę. Tak, Wszystko, co Ukaru ma. Sam zrobił. O, Lloyd, dochodzisz z tego sprzedawcy. O, właśnie mi uciekł tamten. Zwracam. On jest naprawdę jakiś dziwny. Pan bierze tego kurczaka. On chyba jakiś przeklęty. No dobrze. Co wezmę? Głaszczę go, tak trochę jeszcze. Jest pan pewien, że mam go wziąć? Czarne kury zawsze pecha przyniosą. Za 2 sztuki złota oddam. Przed chwilą nie miało być za... Za jedną? Nie robi panu przysługi zabierając go? Dobra, bierz pan. Biorę. Do widzenia. Głaszczę go. Znowu. O, mam kurę swoją. I... Mamy kurczaka. Mamy obiad. Możesz, wiesz, go wylewelować. Będzie jak Krystyna, będzie miał 26 siły. To wracam do nich, no. Skoro Mhm. nie chcę kurczaka. No Tak. i gadają o uzbrojeniu. Okazuje się, że kurczak sam uciekł i jest Ach. teraz mój. Obiad. Miałeś go odnieść. Albo zabić. Problem polega na tym, że oni nie chcą go. Dobra, Ja też go nie chcę. Agris. Dobra, Gotuj. dawaj go, zjemy go. Ale Y-
Czy jesteś głodna, droga... Przepraszam, muszę wam się do czegoś przyznać. Pierwszy raz widzę na oczy inne rasy niż ludzie. Jak powinienem się do was zwracać, żeby was z honorem, jaki wam obowiązuje, jaki wam Po się pierwsze, należy? honor jest idiotyczny, po drugie, wydaje mi się, że po imieniu wystarczy. Po imieniu starczy. Po imieniu, ale Ukharu nie sądzi honor idiotyczny. Czy Dlaczego? moglibyśmy Żebyś wiedział, przyjacielu. Moi drodzy, Honor- moglibyśmy Przyjaciel, nie mocne zaczynać... słowo. Moglibyśmy nie zaczynać filozoficznych rozmów o honorze, tylko zabić tego kurczaka jak najszybciej. Mogę wam nawet pożyczyć moją siekierę, byleby był już martwy. Najpierw trzeba Okej. znaleźć ogień, aby rozpalić. Drogi Rówenie, to zwierzę jest stanowi do Jest ciebie, że obrzydliwe. Czy wy się gdzieś kierujecie? Tak. na razie sto... A, Gdzie? myślałem, że się kierujemy w stronę tego. W Ja stronę idę w stronę tej świątyni. karczmy. Do karczmy czy świątyni? Świątyni. Agris ich kierowała w stronę karczmy. No więc- dobra, to idziemy w stronę karczmy. No to was dokierowała w stronę karczmy. Dobrze. Och, idealnie. Jeśli jesteście głodni, to proszę, tutaj jest przybytek. A tu jest obiad. Wskazuję na kurę. Byle jak najszybciej był gotowy. On nie nazywa się obiad, on teraz nazywa się chi. Ci. Czyli Łam? Nie. Matka Ziemia stworzyła kury, Nie. by siliły inne stworzenia Matki Ziemi. Nie. Nie zgadzam się. On nie ma imienia i zaraz nie będzie miał głowy. Drogi elfie, widzę, że jesteś bardzo agresywnie usposobiony do tego ziemskiego stworzenia. Tak, dobrze zauważyłeś. Dobrze Możemy go- zauważyłem? możemy go przyrządzić na ogniu Arkata. Na ogniu. Ukharu się zgadza. Byle jak najszybciej. Droga Agris, uważasz, że Arkad byłby zadowolony z takiej ofiary? Tak. Ukharu nie wie czy Arkad, ale żołądek Ukharu na pewno i chciałbym mu wziąć tą kurę od niego. Nie oddaję mu tej kury. Białoszaty. Jedzenie potrzebne. Czy jesteś głodny? Tak. Bardzo. Próbuję wylecieć z twoich rąk ta kura. Czy chcesz ją łapać? Odsuwam się jeszcze bardziej. Skrzydłami trzepoczą. Ła, 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 ła. Odsuwam się jeszcze bardziej. Zrób co z nią. Już, spokojnie. Dużo wzroków jest na was, bo jesteście jak cyrk. No nie będę was oszukiwać. Jeden jest wielki jak stodoła, ma ponad 2 metry, tutaj mamy czarnego elfa, mamy ludkę w otoczeniu kogoś, kto wygląda jak kapłan Elerata, ale z drugiej strony nie jest kapłanem Elerata, ale I oczywiście goni za nikt o tym kurą. nie wie. Przychodzi jakaś, wiecie, babka. Oj, pan jest kapłanem, bo mnie wskrzyżył, to by mnie pan uleczył. Potrzebuje pani pomocy? No, Ech. bo mnie tak boli, oj. Ja tu grządki chciała przesadzić, bo to na wiosnę to będą mi rosły kwiatówki i takie konwalie i przebij śniegi. Proszę, Agris, Białoszaty da potrzymaj na kurę. chwilę. Ukharu potrzyma. Proszę, żeby... Nie zabijaj bez celu. Ukręć Oddaję. jej głowę, Haru nie ukręć jej zabija. głowę, ukręć jej głowę. Jak od razu, jeśli dostaje kurę, to daję mu Agris. A ja skupiam się już full uwagę na tej pani. W pełni.
pełni, tak, nie zauważam już ten... Okej. Chcesz ją uleczyć? Tak, chcę uleczyć. Czyli używasz swojego zaklęcia, tak? Tak. Okej. Teoretycznie zamierzasz użyć zaklęcia, które nazywa się Zasklepienie Ran. W naszym świecie jest to system, mamy jakieś tam spell slotów, czy tam miejsc na zaklęcie, tylko używamy many w większości przypadków klas, więc to zaklęcie zużywa zasób, jakim jest mana. Mhm. Jest to zaklęcie, co prawda, przeznaczone do walki, ale myślę, że pomniejsze leczenie w kierunku postaci niezależnych jesteś w stanie wykonać w tym przypadku. Więc proszę, rzuć na tą ilość, czyli 2d8 plus twoja wiedza. To będzie 19. 19. Ona się prostuje. Ojejku, to już bym mogła po prostu całe pole zaorać jedną motyką. Oj, dziękuję. Elrad z tobą, młody człowieku. Cieszę się, że mogłem pomóc w imię białych tkaczy. Kogo? Nieważne. Cieszę się, że mogłem pomóc. No, Elrad z tobą. Niech ci błogosławi słonecznym krzyżem. I idzie sobie. I nie ma kur nigdzie. Agris wypuściła kur. Tam kura zaczyna próbować latać, że wzbija się na jakieś skrzynki, potem troszeczkę na dach. Czy ktoś chce ją gonić? Nie. Agris, gdzie kura? Dobra robota, Agris. Wypuściłam ją ze względu na to, że strawa w tej karczmie jest o wiele lepsza. Zapraszam. Tak patrzę na tę moje resztkę pieniędzy gdzieś tam. Paru, z chęcią... Ja wchodzę do karczmy. Okej. Wchodzę za nim. Też za nim mi podążam. Czyli mówiłaś, że to tutaj jest bardzo dobra strawa, tak? A masz coś, co polecasz? Właściwie gulasz był przepyszny. Robił go krasnolud. O, kolejny? No Mhm. proszę. Taki kurdupel tam trochę niższy stoi. Wskazuje głową na kuchnię. Kurdupel. No. A właśnie miałem pytania. Mówiłaś, że pochodzisz z Grimheimu, prawda? Zgadza się. Znasz może jakiegoś wyniosłego, mam na myśli znanego kowala w tamtych okolicach? No jak co? Nie zrozum mnie źle. Pochodzę z Grimheimu, ale nie tym zajmowała się moja rodzina. Mhm. Kwaru Mhm. chciałby kiedyś skorzystać z krasnoludzkiej kuźni. Mm, To się zgadzam bardzo dobrze składa. Mam pewien cel podróży, który mógłby cię najwyraźniej ucieszyć. W każdym Jaki? razie... Nie rozwódźmy się nad tym na razie. W każdym razie, Ukharu, nie chciałam cię urazić. Mówiąc o honorze, chodziło mi o to, że przez honor wiele głupich decyzji zostało podjętych w Grimheimie. I właśnie dlatego... Właśnie dlatego uważam, że mężczyźni, tak? Są zbyt emocjonalni, bo kierują się tylko i wyłącznie honorem. Mówicie to w karczmie już? Tak. Okej. Tam dwójka mężczyzn się odwraca. Zamknij dziób, krasnoludko! Mogę tobie zamknąć, jak chcesz. Uśmiali się na twoje słowa. Są ludzie? Durna baba. No tak, dwójka ludzi. Tak chciałbym się tak... z tym moim mieczem. I tylko popatrzeć na nich, nie? Ja tak trzymam. Złowieszczo. Ja tak trzymam swój topór. Mój topór ma dwa końce. Jeżeli chcesz, mogę ci przedstawić oba. I z jednej, i z drugiej strony. I to z przyjemnością.
Kaczmarka podchodzi do nich, żeby się uspokoili. Jezus Maria, przepraszam, ale proszę zachować spokój. Co mogę podać? Rówen. Zauważasz po karczmarce, że ona ogólnie jest troszeczkę grubsza, jest przytuszy. Ma większe... Inaczej. Jest coś w niej elfiego. W jakichś jej rysach, troszeczkę jej uszach. Jedno ucho trochę bardziej, drugie trochę mniej. Jest trochę grubsza, ma obfite piersi. Szerokie biodra. Jest ładna, jest atrakcyjna. Ale jest troszeczkę grubsza. Co mogę dla was podać, moi drodzy? A co pani poleca? Ja Został nam polecony gulasz. zgadza się, ale czy macie państwo coś jeszcze? Wiele rzeczy. Tutaj prosperujemy jakoś. Ukwaru trzeba? nie wie, czy będzie go stać. Kiełbasa, karkówka, może jakieś żeberka, może jakieś ziemniaki, może jakieś... No, sera jeszcze nam trochę zostało, jakaś zupa, właśnie gulasz, a z zupy mam kapuśniaczek pyszny, mąż gotuje taki, po prostu. To cały garnek można zjeść. Hmm. I tak mało. Ile byłbym winien za żeberka? Na ile osób takie żeberka, mości panie? Tylko dla mnie. A jak wielki żołądek ma? Powiedzmy średnią porcję. Średnią. A myślę, że damy radę coś za 2 sztuki. A Takie czy to obfit będzie razem dosyć. z napitkiem? Susz mamy, napitek, Za 2 sztuki złota z wziąłbym. jabłuszek. Dobrze, w takim razie wezmę za 2 sztuki złota żeberka i suszyk z jabłek. I proszę wybaczyć moją wścibskość, ale czy pani jest stąd, czy może bardziej z oddalszych krain? Ponieważ przypomina mi pani delikatnie rysami elfa. Wiem, trochę osób mi mówi, ale nie wiem w sumie. Nie pamiętam swoich rodziców. A pamięta pani, skąd pani pochodzi? A wychowałem się mniej więcej tutaj, troszeczkę na okolicznych wioskach. Troszeczkę w sumie z siostrą też byłyśmy przez jakiś czas w Eridan's Crossing. To jest na zachodnią północ stąd. To jest praktycznie pomiędzy Imperium a Airolanem. Rozumiem. Tam Proszę moja wybaczyć. siostra mieszka. No, nie, w porządku. Wy też wyglądacie bardzo ciekawie. Ale siadajcie, bo tutaj się każdy przepycha, nie ma co. Dziękujemy. W takim Dobra, razie jeszcze. siadam. Jeszcze do tej karczmarki zanim będzie. Co Ukwaru może mieć za 2 sztuki złota? To samo? A może coś innego? Może kiełbaski właśnie? Może karkóweczkę? Może Dużo Właśnie. mięsa. dużo mięsa? Za To 2. chyba karkóweczkę. Będzie spora. Jak na pana, tak myślę, będzie. że wystarczy. No daję jej te 2 sztuki złota. A jakiś napitek dla pana? Woda. Wody nam pod dostatkiem. Rzeka jest zdrowa, pełno ryb, nie ma co narzekać. Poza tylko tam słyszałam kiedyś w Chilbury to jest podobno kompletnie już rzeka skażona. Ja też bym poprosił o szklankę wody. O wodę. W porządku.
Dobra, siadacie? Czy tylko wasza Siadam. dwójka coś zamawia takiego obiadowego? No ja jeszcze chciałem to co Angris polecała. No to przed chwilą powiedziałeś, że chcesz szklankę wody tylko. Myślałem, że wcześniej zamówiłem, że chciałem jakby domówić to. Nie, nic nie powiedziałeś. Angris, co polecałaś? Gulasz. Proszę gulasz i wodę do tego. O gulaszu już nie mamy. O, przykro No słyszeć. niestety. Żałuj. Żałuję, naprawdę. Może kapuśniak? To kapuśniaczku poproszę. To pół sztuki złota będzie. Wysłuchuję. 3,50 groszy. W tym świecie jedyną walutą jest złoto i grosze, żeby uprościć wszystkie transakcje. A za wszystkie inne zapłacisz wizą. Dobra, siadacie, z której strony byście chcieli usiąść? Z lewej, z prawej, bliżej drzwi, bliżej szynkwasu, czego? Głównie... Jak najdalej z- od tych dwóch gości, Tak, dobra. według mnie. No dobra. Może być. Ja chciałbym w takim razie usiąść jak od strony szykwasu, aby mieć dobry widok mniej więcej na większość tawerny. Karczmy. W sensie, ale przy tym samym stole. Tak, tak. Okej. No dobrze. Na kuchnię po prostu. Za szynkwasem jest bezpośrednio kuchnia. Widać, że tam sobie przekazuje karczmarka informacje z kucharzem. Jeden kucharz jest, ale ona mu co prawda pomaga. Widzicie krasnoluda właśnie takiego z czarną brodą, z czarnymi włosami związanymi w warkocz. Patrzy na was i lepi pieroga. Ale uśmiechasz się. Odwzajemniam uśmiech. Odwzajemniam mu. Wzajemniam uśmiech. No tak, tylko że ktoś musi tyłem siedzieć, więc Ja siedzę tyłem. okej. To tylko ty nie widzisz uśmiechu. Ale oni się szczerzą. Nie wiesz o co chodzi. Ja się uśmiecham do nich. Co się szczerzysz? Jak wszyscy się uśmiechamy, to nie myślałem, dlaczego nie. Chcecie spróbować słynnego krasnoludzkiego sera? Zostało mi jeszcze trochę, stwierdziłam, że się podzielę. Skoro mamy razem robotę, wykonywać to. W takim razie ja mogę się z wami podzielić moim napitkiem z moich stron, aczkolwiek jest on dosyć mocny. Ja z Haru chęcią... może podzielić się towarzystwem. Agris, z wielką chęcią spróbowałbym tego sera. No, pewnie nie próbowałeś go, co? Owczy. Akurat próbowałem. Ale ciekawi mnie, jak ser z twoich stron smakuje. Ale to jest słynny krasnoludzki, no to tego nie próbowałeś. A jak tego nie próbowałeś, to nie próbowałeś jeszcze niczego. Dlatego... Wyciągam jakby z piersi taki nożyk. Jakby ze stanika. Z pomiędzy. Pomiędzy piersi, taki ze stanika, jakby nazwijmy to. I kroję. Mam smutną wiadomość, rzadko jest bielizna w postaci staników w tych czasach. Korset chyba, nie? Dlatego ja to ograłam i mam owinięte piersi bandażem. Tak, i jakby kroję mu taki malutki kawałek mojego sera. Wyciągam też resztkę chleba, kładę mu. Trzymaj. U Haru też chciałby ser. Jeśli można. Robię to sam. Ja Naprawdę. też poproszę. Daję im na chlebie po prostu tego sera. I sobie też biorę. Na Każdy się początku tak podzielił. powącham. A później Trzyletni. spróbuję. Trzyletni to chyba niedobry. To właśnie najlepszy. Krasnoludy robią dobre rzeczy. U Haru zaufa. I po prostu
jem. Ja też próbuję. I teraz pytanie. Ser jest to specyficzne, powiedziałbym pleśniowy. Czy wasze postacie lubiłyby pleśniowy ser? To jest pytanie, takie egzotyczne bardzo rzeczy. Sądzę, Myślę, że że- Ukaru to tylko zjadł jak mu spleśniał gdzieś, więc także... A nie było nic innego. Moja postać raczej nie miała. Ruwen nigdy raczej nie miał doświadczenia w ogóle z takimi rzeczami. Pierwsze słyszy o czymś pleśniowym. W ogóle o serze. Tak, to też. Oj, to smutne mieć życie. Myślę, że Lloyd się delektuje tym serem pleśniowym. Bardzo mu smakuje. Okej, dobra. No to możecie sobie sprawdzić ser. Z D20 plus 12, ale tylko dla Ukharu i Lloyda. Ruwen może rzucić po prostu 20. Dodatkowo w międzyczasie ten krasnolud, który lepił pierogi, się zbliżył. I odzywa się do Agris, przepraszam. Wetwangtana? Powiedział po krasnoludzku, czy to ser z Wetwangu. Agris skina głową. Po czym wytarła już co prawda nożyk, ale kroi kawałek, kładzie na chlebku i podaje mu. Suberte. Dziękuję bardzo, bym powiedział. Próbuję. I tak się rozmarza, tak fantastyczny. Najlepsza rzecz, jaką miał od dawnego czasu. Się złapał za pieśń, takie oczy ma maślane wręcz. Czy my to też widzimy, jak on to tamten? Contempre. Sutere oko pory osuku. On się pokrztusi. Mówi, że nic nie płacisz. A ja do niego wcześniej powiedziałam, że jakby jak mu podałam ten ser, to powiedziałam mu, że proszę, smakuj bracie. Ucieszony, obijając w sumie pięta o piętę, tak sobie podskoczył. A taki śmieszny, mały krasnoludek. No co, napitki przychodzą, że tak powiem, niesie je karczmarka. Tamci, co jakieś takie niemiłe komentarze mieli w waszą stronę, patrzą w waszą stronę. Jeden obraca nożem, coś sobie tak żłobi lekko w drewnie stolika. Bardzo dobry ser. Agris. Najlepszy. Ukaru Krasnolud. smakowało. Miałaś rację, zdecydowanie wyśmienity. Krasnoludy jednak nie tylko stal. Potrafią robić. Ale i ser. Najgłębsze uznania. Cieszę się, że wam tak smakowało. Wycieram swój nóż, po czym z powrotem go chowam jakby. Ruwen, bo ty nie jadłeś takich rzeczy, smakuje jak rozpływająca się w ustach pleśń, ale taka pozytywna. To bardzo dziwne uczucie, takie masz bardzo mieszane odczucia co do tego sera, bo smakuje dobrze, ale zastanawiasz się, czy nie trzeba być niesamowitym koneserem, żeby coś takiego docenić. Zdecydowanie musisz się przyzwyczaić, bo twoja dieta owoce morza, ryby jest zupełnie inna od tego, co tutaj się je na lądzie, że tak to powiem. Zdecydowanie ciekawy smak jest. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję więcej rzeczy tego typu. Krasnoludzka kuchnia jest bardzo dobra, choć składa się głównie z grzybów i mięsa. I ziemniaków. To jak dieta Ukharu. A to spodoba ci się w Grimheimie. Ukharu ma nadzieję.
Ruwen. Ukłaru nigdy nie widział elfa, ale słyszał wiele dobrych rzeczy o nich. Czy ty tak samo jak te elfy z lasów brzydzisz się wojny? Szczerze powiedzieć nie mogę, ponieważ nigdy wojny nie zaznałem. To ci powiem tyle, że nie ma mądrych wojen. O, tak. Agris mówi mądrze. Nie ma mądrych wojen. Jedyne walki, jakich zaznawałem, to co jakiś czas, wiadomo, potwory zawitały. Aczkolwiek no to nie to samo, domyślam się. Potwory? Potwory? Tak, potwory morskie. Wody nie są takie przyjazne, jakby się mogło wydawać. Nie słyszałem, nie słyszałem. Lloyd, proszę cię, u nas na wyspach to nawet rośliny nas zabijają. Mamy u nas drzewo, które zrzuca na nas rzeczy i zabiera naszych pobratyńców. Agris wyszczerza oczy. Pewnie nie wiecie, o co chodzi, więc pozwólcie, że wam pokażę. Ukłaru słyszał tylko o trujących jagodach. Po czym Ruwen wyciąga ze swojej torby kokosa i przedstawia przed ręką. To nas zabija. Średnio powiedziałbym 2 w roku. Mm. Aczkolwiek Zabija was. Nie wygląda Łochata wygląda kula. okazale. Agris przyjmuje taką trochę postawę bojową. Spo... Spokojnie, teraz was nie skrzywdzi. Raczej zabija nas to, jak ktoś siedzi pod drzewem, na którym to rośnie. Po czym chowa kokosa do torby z powrotem i zamyka ją. Aczkolwiek muszę Czy powiedzieć, że miotasz tym Czym to we jest? wrogów? To twoja broń? nie, aczkolwiek można ją tak wykorzystać. Jest naprawdę twardy. Ale muszę wam powiedzieć, że Kaczmarka donosi wam potrawy. Smacznego wam życzę. Bardzo dziękuję. Ukłaru, bardzo. dziękuję. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że woda, w którą sobie przetrzymuje ten kokos, bo tak się to zwie, jest naprawdę wyśmienita. Ta broń ma w sobie wodę. Tak. I jest wyśmienita. Bardziej jest to orzech niż broń. Ale mówię, że zabija. To jest orzech? Tak, to jest orzech, tylko taki duży i zgadza się, zabija, ale bardzo nieczęsto i jednak zazwyczaj są to ludzie, którzy sami wykonują bardzo głupie decyzje życiowe, zwłaszcza, że od dziecka nas się uczy, żeby nie siedzieć pod palmą. Drogi Ruwenie, mówili, że Czym to jest jest potwór. Czym- Drzewem, na którym rosną te orzechy. Tak, co ciekawe, rosną na drzewie. Kokos może osesków zabijać, ale orków pewnie nie. Nie mogę powiedzieć, nigdy na orka nie widziałem, żeby kokos spadł. Obyśmy się nigdy nie dowiedzieli. Zgadza się. Lloydzie, mówiłem o potworach, tak, zgadza się. Co jakiś czas wychodziły z morza, żeby nas przywitać. Grzecznie mówiąc. Ja to nie wiem, jak wy możecie na wodzie mieszkać. Mnie Rzadko się myje. właśnie czuję. Nie wiecie, co dobre po prostu. Ale już odchodząc, mieliśmy kiedyś przyjemność spotkać jednego potwora. Był to, jakby to powiedzieć, człowiek połączony z krabem? Czym jest krab? No tak, krab. Jakby to... Wyobraźcie sobie pająka, tylko że ma jeszcze dodatkowe 2 ręce zakończone szczypcami i jest opancerzony.
nosi zbroję. Ty, Lloyd, możesz wiedzieć, czym jest krab, bo w twoich okolicach jest oczywiście przystań i tak dalej. Taką naturalną, z którą się rodzi, ale tak, jest to zbroja. Agris wyciąga swój dziennik połączony z takim rysownikiem, wyciąga kawałek węgla i rysuje pająka z takimi szczypcami, trochę jak w kuźni się ma te szczypce, kiedy trzymania jeszcze oręża. I dorysowuję mu taki trochę hełm krasnoludzki. To wygląda w ten sposób. Bez hełmu, I ale chodzi mniej tylko do boku. więcej. No i aczkolwiek ten chodził naprawdę dobrze, bo był jednak... Wyobraźcie sobie mniej więcej właśnie takie coś, co narysowała Agris, aczkolwiek na 8 nogach i z posturą człowieka. Podpisuję Tak, ten... Chodzi na podpisuję- bok. Podpisuję ten rysunek. K, R, A, P. I tego potwora nazywaliśmy Kraborgiem. I w tym razem, kiedy do nas przybył, udało nam się go ubić, co ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że takiego wyśmienitego owocu morza nie jadłem nigdy wcześniej i dotychczas go nic nie pokonało. Czym jest owoc morza? Rzeczami, które żyją w morzu i można jeść, tak określamy. Owocami morza. Zjadłeś swojego wroga? Tak. Muszę cię ostrzec, Elfie. Na kontynencie tak się nie robi. Spokojnie. To nie była myśląca istota, to było bardziej zwierzę. Hmm. Nie, spokojnie, nie mam zamiaru zjadać każdego przeciwnika. I jem powoli ten stek. A jest, Tak? Nie, Boże, stek. Karkówkę. Karkówkę. Duża Ja jest wy- ładna. Ja wgryzam się w swoje żeberka. a jednak Rówanie skojarzył ci się z człowiekiem. Powiedziałeś, że był połowicznie człowiekiem. Posturą, owszem, ale nie myślał. Ktoś wam się przygląda od jakiegoś czasu. W sumie odkąd weszliście tutaj, no to nie jest takie dziwne, no bo wiadomo, bardzo różni. Natomiast jest to mężczyzna z blond włosami w okularach, który miał wiele zapisków na swoim stole i siedział przy nim sam. Przygląda się wam. To jest ten, Czym- którego widziałam tutaj wcześniej? Tak, właściwie to nie zmienił swojego miejsca, tylko ma więcej rozpisanych rzeczy. Czy my w sumie widzimy to, że nam się przygląda, czy... Tak, nieszczególnie to ukrywa. Mhm. Tak uśmiecham się do niego. Po czym wracam do jedzenia. Jak byłem tyłem, to cały czas... to jestem tyłem do niego, że go nie zauważam? Czy byłem tylko tyłem tylko do kuchni? Jest tak, jakby to powiedzieć, po twojej lewej stronie, jak siedzisz. Okej, czyli mogę się obejrzeć. Zauważysz, go- no. Nie musisz się oglądać, po prostu patrzysz w lewo. Aha, I tyle. okej. Przepraszam. Czy mają państwo może chwilę? Proszę się przysiąść. Podnoszę rękę. Jak towarzysze skończą posiłek, wtedy zaprosimy pana do stolika. Na razie dajmy im zjeść spokojnie. Nie, w każdym... Mi to nie przeszkadza, Zupełnie. jeśli... Równanie. Dobrze. Niech będzie tak, jak chcesz, Agris. I wracam do jedzenia swojego żeberka, po czym wyciągam na stół bukłak i stawiam go na środku. Poczęstujcie się, proszę. Aczkolwiek uważajcie, nie przesadźcie. Chciałabym wziąć bukłak i powąchać. Pachnie fermentacją.
troszeczkę takim cukrem. Tak mocno daje w nozdrza zdecydowanie. Kto wie, jak smakuje. Wezmę takiego malusieńkiego łyka. Smakuje bardzo ogrzewająco, powiedziałbym lekko cytrusowo. Lekką słodyczą. Ja też chciałbym wziąć buka i go najpierw powąchać. Pachnie jak osiedla goblinów. Dławię się tak przez chwilę tym mięsem. Bez przesady, aż tak źle pachnąć nie może. Przepraszam cię, Rówanie, nie wiesz, kto to są gobliny. Nie masz bladego pojęcia. Nie masz praktycznie w ogóle wiedzy na temat ras żyjących w Ashanie. Poza tymi, którzy byli blisko ciebie, nie? Wiesz, z czym są ludzie, elfy. Reszta tak... Cywilizację wody jeszcze trochę, nie? Ale gobliny... Osiedla czego? To tak jakby wziąć Oseska i Orka, zmniejszyć bardziej niż krasnolud i odciąć pół mózgu, bo są głupie. Zabawne, że ten temat teraz wyniknął, bo spotkałem niedawno grupę goblinów. Nie ma się czym chwalić. Podobno byli inni niż reszta swojej rasy. Bardzo nam pomogli. Pomocny goblin. Nie w ranarze. Czyli mówisz, że nie są zbyt przyjaznymi istotami, tak? Ugaru? Oni byli, to na pewno. Dziwni. Słabi. Pomocni, ale słabi. Głupi, ale sprytni. Muszę przyznać, że niewiele wiem o tym, co się dzieje poza Grimheimem, ale wydaje mi się, że pomocny goblin to dosyć herezja. Są użyteczni. Ale Matka Ziemia ich stworzyła, więc mają jakiś cel. A czy? Słyszałam, że są tchórzliwi. Tak. Uciekają. Bardziej niż Oseski. Na osesków Czuję się- trzeba trafić, jak mają dobry humor. Wtedy są użyteczni. Przepraszam, ale czy ty wiesz... Nie, czekaj, masz rację. Nie wiesz, Przepraszam. żadne z was, poza w sumie Lloydem, nie wie, co to jest kurwa ozesek. Tylko Lloyd wie, że z orczego ozesek Okej. oznacza człowiek. Okej, to wróć. Co to jest kurwa osesek? Osesek to człowiek. Białoszaty. Ludzie. A, to? Na lu- Albo orkowie, którym jeszcze nie wyszły. Hmm, Małe, No to- drobne, słabe. ludzie. Czyli Osesek. na ludzi to trzeba trafić, jak mają dobry humor, bo jak mają zły humor, to są kompletnie bezużyteczni. Białoszaty, masz dobry humor. Mam bardzo dobry humor od samego rana. Czym się prawisz? Mówią, że jesteś kapłanem. Jestem sługą naszej matki, Aszy. Matki Ziemi. Nie do końca. Asza jest... Kim jest ta matka Ziemia, o której cały czas Kim wspominam? jest Asza? Matka Ziemia i Ojciec Niebo. Czy... Oboje stworzyli orków, stworzyli świat. Matka Czy Ziemia nas Lloyd- karmi. Czy Lloyd, mając jakieś wykształcenie religijne plus jakąś wiedzę o orkach, mógłby wiedzieć, co to jest Matka Ziemia, Ojciec Niebo?
Tak, myślę, że mniej więcej tak. Drogi orku, zupełnie co innego. Matka Ziemia jest czymś innym, kimś innym niż bogini, której służę. A kim jest twoja bogini? Moją boginią jest Asha. Kim jest Znaczy- Asha? Kim jest Asha? Jest boginią, która stworzyła cały ten świat i wszystkich bogów. Niemożliwe. Gwarantuję ci, że to prawda. Herezja. Herezja. To znaczy herezja. Herezja to kiedy czyjeś stwierdzenie nie łączy się z religią kogoś innego. Dlatego nie zgadzam się, że to, co powiedziałem, Czyli jest białoszaty herezją. prawi herezję. Zgadza się. Absolutnie nie. Zabić go! Przepraszam, czy mogę dołożyć 2 grosze do tej konwersacji? Ależ proszę. Jestem Albert Alien, jestem religioznawcą. Jak? Albert Alien. Czemu oseski zawsze takie dziwne imiona mają? Mamy różne imiona. Przyjacielu z Ranaru. Jak Przyjaciel powiedziałem, jestem... To mocne słowo. Jak powiedziałem, jestem religioznawcą. Wiem dokładnie, o czym wasz towarzysz mówi. Chodzi tutaj o to, że z wielkiego kosmicznego jaja podobno Asha została stworzona razem ze swoim bratem Czym jest Urgiaszem. kosmiczne jajo? Czym jest Czym kosmiczne? jest kosmos? Ty też Kim- powinieneś nie wiedzieć. Takie miejsce poza naszym światem. Podobno. Gdzieś tam w pustkowiach. Podobno Asha zdecydowała się stworzyć ziemię, na której teraz jest ten budynek i wszystko otaczające. I Asha miała wiele dzieci. Lojta kiwa głową, jak mówi. Sylane, Arkata, Shalase, Elrata, Malase i Lata. Agris się, Tego znam. Agris się tak prostuje na imię Arkad. Kim są te wszystkie dziwne imiona? Ukharu usłyszał tylko Ilat i Arkad. Nie, Arkad mówiła Agris. Ilat, oseski mówią. Elrad też. Ja znam Elrad. Oczywiście znam Arkata. I znam Sylanę. Ja znam tylko lata I Lata. i lata. Ukharu się wydaje, że Ukharu jest głupi w tej konwersacji. No i gdzie w tym wszystkim Matka Ziemia i Ojciec Niebo? Właśnie o to chodzi, że Matka Ziemia i Ojciec Niebo to tak naprawdę Ilat i Sylana, ale proszę, bez uniesień. To jest tylko teoria. Właśnie, zbieram różne informacje ze świata i widzę, że jesteście osobami, które były w wielu miejscach. Więc jestem ciekaw, w co wy wierzycie? No, w Ojca Niebo i Matkę Ziemię. Albo Elata i Salanę. Ja Jeśli wierzę, Osesek tak rozumie. ja wierzę w Ilata. Ja dumnie wierzę w Arkata. Tak kładę swoją piąstkę na mojej piersi, mówiąc Arkad. A ja wyjmując mój naszyjnik z
y, z księżycem. A ja jestem tylko drobnym sługą Aszy. Seskiem. Drobną sługą Aszy, kolego, mówisz jakbyś był nekromant. Kim? Kim? Nekromanci to takie to osoby, które opanowały magię, podobno wskrzeszania ciał. Potrafią przywrócić każdego do życia, ale pod bardzo ponurą postacią. Zgadza się. Z magami nigdy nie przychodzi nic dobrego. No, co do nekromantów, no. Tym bardziej zbawieniem się ze śmiercią. Z tego co wiem, oni też wierzą w Aszę, chociaż w zupełnie inną zupełnie inną. W jej spaczone oblicza. Asza dosyć zapomniany kult. Mało osób mówi o matce, stworzycielce wszystkich smoczych bóstw. No i Asza- jeszcze zostaje Urgasz. To Smok chaosu. Twórca demonów. Wyzwoliciel. no, My, krasnoludy, bronimy bram do otchłani Szeogu. czego? Miejsca, w którym... demonów. Tak, tak. Dokładnie. Ukwaru słyszał o demonach. Podobno orkowie z nimi walczyli. No nic. Dziękuję za konwersację. Jakbyście potrzebowali gdzieś wysłać kiedyś list, to polecam się. Jestem przewoźnikiem listów w Taungwardzie. O tak, tak. Ja na pewno zapamiętam. Pan znajduje się tylko tutaj, czy podróżuje pan między miastami? Podróżuję jak najbardziej. Można mnie spotkać w wielu miejscach. Ale koniec końców wracam tutaj. Jak powiedziałem, Albert Elliot. Okej. Dziękujemy bardzo za wytłumaczenie. Do zobaczenia, mam nadzieję. Do Żegnaj. zobaczenia. Do zobaczenia. Ukwaru uważa, że trzeba iść do tej kolejnej białoszatej. Ja biorę ten swój bukłak z Jest- powrotem, z którego czerpę jeden łyk i W międzyczasie trochę ludzi oczywiście poopuszczało, trochę przyszło, jakieś tam, wiecie, tu pracownicy, tam pracownicy, wiadomo jak to jest. A siedzi tych dwóch typów, co się No na właśnie. zlampiło? Poszli. Dobrze, okej. No, to chodźmy zatem znaleźć to miejsce. masz na Tak. myśli świątynię, tak? Mhm. Białoszaty prowadź. Kończę szybko ten kapuśniaczek, tam z dna tam wyskrobuję jakiś tam kawałek ziemniaka czy coś. Wstaję, uprawiam trochę szaty i prowadzę do ten. Dobra, wychodzicie. Tych dwóch gości, z którymi się kłóciliście, stoi sobie. Jeden z mieczem, drugi z puzdyganem. W okolicy jest jeszcze trzeci. Strzela swoimi pięściami. Ten jeden z buzdyganem mówi: wypierdalać z miasta. Słucham? Wyciągam topór. Stop. Myślę, że można to załatwić pokojowo. Po tym, jak mnie obraził, Jestem pupuszko. I was rozpierdolę. Co zrobisz?
Chyba Czy on powiedział, że wejdzie pod łóżko? półmuszko? Jazda. Jestem popuszko i was potnę. Ja cię potnę. Chciałabym to zobaczyć. Ma naprawdę śmieszny głos, nie sądzicie? Kurwa, ty jesteś śmieszny, inwalido. Oj, tak. Tylko Ugaru wydaje się, że te oseski coś od nas chcą. Są Wy- walki. Bo mają Bar- zły humor. Mówiłam Ukharu. Dlaczego wszyscy muszą walczyć? Nie musimy walczyć. Ukharu, proszę, Dobra, zastanówmy się. pozwólcie, że ja to załatwię. Moi drodzy, jeśli dacie nam całe swoje złoto, nic wam się nie stanie. Kim ty kurwa jesteś, że będziesz mi mówić, co ja mam robić? Wiesz, kim ja jestem? Nie wiem, właśnie o to chodzi. No to się zaraz przekonamy. I momentalnie zamachuje się na ciebie buzdyganem. Chciałabym osłonić go moim toporem, który wcześniej wyciągnąłem. Ja osłaniam się swoim... A nie, Okej. w sumie nie wyciągnąłem. To ciekawa rzecz. Zatem porównajmy naszą zręczność. Wszystkich? Nie, Okej. moją, w sensie popuszko oraz Agris. Najgorzej, zręczność. Czy ja też mogę uniknąć w sumie? Natural 1. Tak? Tak. To słuchaj, tego ja wyrzuciłem -3. Okej. Więc w sumie oboje siebie nie trafiamy i to wyglądało bardzo karkołomnie. Śliskie mam ręce. Kamraci, bracich! Wyciągam swój puklerz. Okej. Ja Za- chwytam po prostu miecz mocniej. Dobra. Ukharu, ty jesteś pierwszy do... Od razu Decyzja. powiem, będę ich uderzał nie ostrą częścią, tylko po prostu Czy Jakby- chcesz ich... Mhm. pacnąć bardziej niż ciąć. Może chcesz ich ogłuszyć? To jest dobra opcja. No, why not? Okej, jeśli jakiś na mnie pędzi, chyba że któryś naprawdę wygląda... A który wygląda na najsilniejszego? No ten trochę z pięściami taki, wiesz. Taki dobrze zbudowany, mam 1,90 m. Dobra. To chciałbym go spróbować ogłuszyć. Ten popuszko ma z 1,60 m. Jest taki chuderlawy, mały, słaby. Bez żadnej kry. Ikry znaczy. To którego? Tego największego, tego pięściarza. A, okej. Czy chcesz go ogłuszyć? Tak. Okej. No powiedz, no. To ten. No to w takim razie, jeśli oni pędzą na nas, no to ja wyciągam po prostu miecz i chciałbym mu tak centralnie po prostu płaską częścią klingi, po prostu tak w łeb, tak boing. Okej. Uderzasz go, ale na tyle, żeby mu małego siniaka nabić, wyrzuciłem 18. Więc go nie ogłuszasz. Natomiast on w twoją stronę wymierza cios z pięści, który jest troszeczkę bardziej bolesny. Dostajesz po prostu w szczękę, tak że czujesz, że lekko coś tam ci się jakby skruszyło, ale to nie wiadomo. To będzie 5 punktów obrażeń w twoim przypadku. Ruben. Dobrze, w takim razie Ruben jednak postanawia zaczepić z powrotem swoją siekierę o pas i przyjmuje pozycję taką do walki wręcz bardziej, z puklerzem na jednym ręku i podskakując już tak ruchliwie, wymierza cios jego puklerzem prosto w szczękę tego pięściarza, aby pomóc Okej, też czyli tym na nim razem się nie skupiacie, dobra. Zgadza się. Dawaj na obrażenia. To dobrze. 8. 8, a to są maksymalne. Zgadza się. Momentalnie
dostaje tak, jakby dostał rozpędzonym metalowym talerzem w łeb. Po prostu puf! Momentalnie pada na ziemię nieprzytomne. I to wy niby macie być tymi silnymi w tym mieście. Ten z mieczem, co się nie odzywał do tej pory, zaczyna uciekać po prostu. Agris? Chciałabym... Popuszko dalej przed nami stoi. Chciałabym mu wymierzyć cios z pięści najwyżej jak dosięgnę, czyli zakładam, że do, nie wiem, brzucha powiedzmy. Tak w brzuch. No dobra, to D4 plus twoja siła. Sześć. Uderzasz go tak, że czujesz, że prawdopodobnie złamałaś mu jedno z żeber. On się łapie. Popamiętacie mnie! Mnie, Popuszko! Nie wiecie, kim ja jestem? Jestem sławny! Myślicie, że kim jesteście? Jesteście jakimiś nieznanymi gościami. Ja mój jestem ojciec- Karła Szarny. Mój ojciec i koledzy są popularni. Dobra, Popuszko, dawaj złoto i zmykaj. Próbuję uciekać. Czy ktoś chce go złapać? Tak, Czy ja ja mógł chcę go go złapać. obalić? Chciałabym mu podciąć nogi. Ja chcę go złapać. Wiecie co? Rzucacie do niego w trójkę, myślę, że to nie... Puśćcie mnie! Straż, atakują mnie! To chciałbym mu Rozejrzeć, czy jest zasłonić usta, straż. jak już ten... Chciałbym- Delikatnie jeden palec, to przeszukuje go, jego spodnie, Mały woreczek, cięższy. otwieram go. A monetki są w środku. Mogę przeliczyć? Teraz? Nie, dobra, zabieram po prostu do kieszeni. Okej. Dobra, możecie go puścić, tylko z kopem w dupę. Robię... Istoty tak jak ty nie zasługują nawet na złoto. Nie mogliście mieć więcej racji. I robię go tak kopiąc go w tyłek, a przynajmniej próbuję. Może być w kolano, nieważne. Ucieka na łeb na szyję. Przepraszam, muszę sprawdzić, czy mu się uda. No tak sobie, to tam zdążył w sumie uciec troszeczkę, ale kopa jednak zasadziłaś. Ucieka gdzieś tam dalej. No popamiętacie mnie, pamiętajcie, Popuszko. Ja jestem ważny. A jak z tym jeszcze jednym gościem, co został? Jest nieprzytomny, mówił. Ja nie, chciałem... nie, z tym koło mnie. Był tak. jeden z mieczem, który uciekł momentalnie. Aha, okej, Jak dobra. tamten dostał, że tak powiem, obezwładniony kompletnie. No i tak. Czy ten Dobra. nieprzytomny ma przy sobie złoto? Chciałabym poszukać. Lloyd przy nim właśnie klęczy i go próbuje oglądać, zobaczyć jego stan. Ale jaki stan chcesz? Jego, że tak to ujmę, portfela, czy jego zdrowotny? Nie, zdrowotny. Chcę zobaczyć tego guza już rosnącego na głowie. No nie widać jeszcze, bo dopiero minęła minuta od tego zdarzenia, więc Okej, chciałem cała. zobaczyć, czy jakieś kości nie są naruszone. Nie, wydaje się być po prostu nieprzytomny. Co z tą sakiewką? No, pozwól, że przeliczę i chciałbym przeliczyć. Oseski jednak są tak samo bojownicze jak orkowie. Głupota. W środku było, moi drodzy, 16 sztuk złota. A w tym nieprzytomnym? Przeszukujesz go? No tak. Ja stoję. Lloyd, co o tym sądzisz? Powiedzcie mi, co wy osiągnęliście przez to? O, Złoto? Obraził mnie. jeszcze niedawno mówiłaś o tym, że honor jest zgubą. Co uraził? Twój honor? Nie, mnie. Obraził mnie. Białoszaty. U Karu zazwyczaj nie jest za przemocą. Ale oni zaczęli. Byli źli.
Byliśmy dostatecznie silni, żebyśmy nie musieli do nich używać przemocy. Ukaru próbował. Gładko. Nie wyszło. Ukaru, podaj dłoń. I wciskam Agris, ci... czy przeszukujesz? No tak, tak, tak. Okej. 6 sztuk złota. I wciskam ci 8 sztuk złota, więc dla siebie tylko 8 mam. To za twoje szczękę. A Agris? Ja tu znalazłam 6. A białoszaty? No dobrze. I podaj rękę, Lloyd. Nie wezmę tych pieniędzy. To nie. Dla mnie żadna strata. I chowam te 8 sztuk złota do swojej sakiewki. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze je zużytkujemy. Na coś... Na pewno lepiej niż oni. Szodoj będzie zachwycony. Wychodzą jacyś strażnicy z karczmy. Wiecie, normalnie w pełnej zbroi. Wycierają się. Co tu się stało? Zemdlał. Przewrócił się. To dobrze. I idą. Białoszaty mu pomaga. Ewidentnie ich nie lubią. Przynajmniej wydawało, jakby jak patrzycie po wzrokach ich, to masz takie... Oni takie mają, a to znowu tamci, dobra. Próbuję go chociaż tego leżącego przenieść tak bardziej na bok przy jakiejś ścianie, żeby poleżał, a nie na środku. To akurat mu pomogę, jeśli próbuję to zrobić. Mhm. Chyba rzeczywiście... Otwiera oczy. Kogo? Prosto w Lloyda. Lloyd, dostajesz z pięści w nos. To będą 4 punkty obrażeń. Czy on jeszcze dalej się stawia, czy tak... Zemdlał z powrotem. Nic się nie stało. Ojciec niebo dał mu chwilę chwały. Odwdzięczył się. Tylko nie temu, co musiał. Jak, Lloyd, nadal ci szkoda ich pieniędzy? Cały czas. Powiem ci, Ruben, że zapowiadasz się na niezłego biznesmena. Napływa ci troszeczkę krwi do nosa, Lloydzie. Po prostu trzymam się Czas mi złota szkoda. jak mogę. Przydałoby się coś, czym możesz, wiesz, bo jednak ta krew będzie lecieć, tak nie utrzymasz w nieskończoność. Ja bym chciał się uleczyć. Sam się uleczyć po prostu. Powiedz, jak to wygląda. Biorę swoją dłoń i przykładam do nosa i leciutkie światło zaczyna dobywać się z mojej ręki i oświetlać trochę twarz. Kiedy odejmuję już dłoń, to leczenie jest skończone. Mhm. Już się czujesz lepiej. Rzucałeś już? No, Nie, jeszcze nie. okej. No to jeszcze sprawdźmy, bo tutaj może być różnie. No. To jest dopiero leczenie, moi drodzy. 19 na pierwszym poziomie. Kleryk, pozdrawiam. Drugi raz z rzędu chciałem zauważyć. Tak, żeby dać Państwu perspektywę. Myślę, że to niewielki sekret. Lloyd ma 20 punktów życia łącznie i właśnie się uleczył za 18, chociaż stracił tylko 3, czy tam 4, no mniejsze. Więc światło było znacznie bardziej mocniejsze niż więc może troszkę nawet poraziło mi w Kurwa, oczy. walą taką lampą po oczach. Więc teraz pewnie Lloyd trochę mruży oczy od światła, które dobywało się z jego ręki. Nic się nie stało. Białoszaty. Ukaru też dostał. Może światło podziała.
Może wyjmuję bandaż. Pokaż, gdzie dostałeś? Ukaru bandaż też ma. Myślę, że raczej bandaż na zęby nie podziała. Czy on ci wybił zęby? Ukaru ma wszystkie zęby. Szczerze się do niego. To ulga, bo nawet magia ma problemy z czymś takim. U Karu wydaje się mieć więcej zębów niż zdecydowanie ty, Lloyd. To znaczy ma gdzieś tam około... Nie, chodzi mi o to, że jako ork po prostu. Że ma gdzieś tam około 8 zębów więcej niż człowiek. Tylko ciekawostkę powiem. Dobrze, jest późne popołudnie, bym powiedział. Co dalej chcecie robić? Kierować się do świątyni. Tak, Do świątyni. Jak popuszko zostało zlikwidowane, no to idziemy do świątyni. Dobra, to w tym momencie zrobimy sobie krótką przerwę. Zapraszamy na więcej, moi drodzy. Naciąg dalszy. Na reklamy. Na reklamę z Jak Pulsatem. Pulsacie.